Kochani, bardzo serdecznie Was proszę i sam też to zrobię. Subskrybujcie kanał Radio Rebeliant, ponieważ bardzo potrzebujemy i bardzo warto, bo tutaj się dzieje tyle rzeczy, że nie będziecie mieli czasu nawet wykorzystać subskrypcji, ponieważ jest tyle rzeczy i tyle informacji, tyle gości i fantastyczna atmosfera. Niech wejdzie, bo to też jest na żywo. W związku z tym zapraszam, subskrybujemy kanał Radio Rebeliant i korzystamy z wiedzy. Witam rebeliantki i rebeliantów bardzo serdecznie. Dziś mam ogromną przyjemność porozmawiać z redaktor Karoliną Opolską, dziennikarką TVP Info i YouTube Sekielski Brothers Studio oraz zastępczynią kierownika Katedry Dziennikarstwa i Nowych Mediów w Collegium Civitas. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Znamy wyniki pierwszej tury, ale wróćmy do niedzieli. Jest godzina 21, widzi Pani wyniki wyborów i jaka była Pani pierwsza myśl? Pierwsza myśl była taka, jaki wysoki jest ten słupek Brauna. To była moja pierwsza myśl, bo o ile chodzi o wyniki Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego i Sławomira Mentzena, to nawet w piątek rano w jednym z programów byłam pytana, co bym obstawiła. I te wyniki, one się trochę różnią, ale no to jest od moich obstawień, ale to jest różnica w granicy błędu statystycznego. Ja mówiłam, że Rafał Trzaskowski będzie miał między 30 a 32, jeśli dobrze pamiętam, a chyba Karolowi Nawrockiemu dawałam około 27-28, no więc tutaj trochę to się różniło. Pamiętam, że Sławomirowi Mentzenowi myślałam, że Sławomir Mentzen będzie miał wynik w granicy między 10 a 12%, no ma 14 z hakiem, czyli tutaj ma nieco wyżej niż obstawiałam, ale no też powiedzmy nie tak dużo wyżej. Natomiast rzeczywiście ten słupek Grzegorza Brauna był dla mnie absolutnym zaskoczeniem. Więc to była moja pierwsza myśl, że cóż takiego się stało z polskim społeczeństwem, że osoba pokroju Grzegorza Brauna, która niemalże w przeddzień wyborów spaliła flagę unijną, wygłasza skrajnie rasistowskie, homofobiczne, nienawistne teksty, zdobywa niemal 1,5 miliona głosów w Polsce. No właśnie Grzegorz Braun chyba wszystkich zaskoczył, a w tej chwili już nie zaskakuje, bo już wszyscy wiedzą, że ma taki wysoki słupek. Ale czy rzeczywiście te 1-2 miliona wyborców, którzy na niego zagłosowali, to faktycznie antysemici? Czy to nie jest jednak kwestia, że on jest antyukraiński i prorosyjski? A jak dzisiaj słyszałem w rozmowie, to jego materiały on wrzucał na swoje nagrania na Telegram. Przecież pamiętamy, jak w szpitalu w Oleśnicy biegał ze swoją ekipą i wszyscy nagrywali. I on te materiały podobno wrzucał na Telegram i podpierały się tymi materiałami rosyjskie media. Więc może to stąd wynika, a jednak nie jest to aż taki przejaw antysemityzmu w naszym społeczeństwie. Trudno jest mi odpowiedzieć na pytanie, kim są wyborcy Grzegorza Brauna. Myślę, że to będzie w najbliższych dniach dokładnie analizowane, jakie naprawdę mają poglądy wyborcy Grzegorza Brauna. No i teraz tak, to jest taka moja hipoteza, nie mam na to żadnych dowodów poza jakimś moim przeczuciem. Złożyło się kilka elementów. Po pierwsze, co by nie powiedzieć o Grzegorzu Braunie, i to absolutnie nie znaczy, że w żaden sposób zgadzam się z treściami, które przedstawia i z jego poglądami, ale jest osobą charyzmatyczną. Pięknie mówi po polsku, ma przyjemny, niski głos, zresztą widać, że dużo pracy w ten głos włożył, bo jeśli znajdzie się jakieś wcześniejsze nagrania z Grzegorzem Braunem, to ten głos brzmi nieco inaczej. No więc rzeczywiście potrafi wspaniale przemawiać. Znowu ja oddzielam formę od treści, tak? I potrafi zbudować wokół siebie wizerunek takiego człowieka charyzmatycznego, ewentualnego autorytetu dla niektórych grup. Myślę, że gdyby ktokolwiek inny w inny sposób te same treści prezentował, zostałby odebrany inaczej. No wystarczy spojrzeć na pana Maciaka, super prorosyjskiego kandydata, który nie wydaje mi się, żeby jakoś szalenie bardzo różnił się poglądami od Grzegorza Brauna. Oczywiście Grzegorz Braun wprost nie mówi o tym, że należy teraz dzieci wozić do Putina i je tam
leczyć, ale myślę, że gdyby się tam zagłębić, to te różnice nie byłyby takie wielkie, ale sposób przekazu zupełnie inny, więc pan Maciak zdobywa kilkadziesiąt tysięcy głosów. Też jestem ciekawa, co to jest za kilkadziesiąt tysięcy osób, które zagłosowały na pana Maciaka. No, 36 tysięcy prorosyjskich w Polsce chyba może być, tak myślę. Tak, a na Grzegorza Brauna milion, no prawie 300 tysięcy, 200 tysięcy coś. Więc mamy samą osobowość, tak? Osobowość, która prezentuje poglądy skrajne, które rzeczywiście, co do tego nie mam wątpliwości, odpowiadają części naszego społeczeństwa, zmęczonego wojną w Ukrainie. To oczywiście to zmęczenie, no to jest, zmęczeni to są Ukraińcy, prawda? Ale no rozumiemy też, że będąc państwem, które jest najbliżej konfliktu, tą codziennością jesteśmy w pewien sposób zmęczeni, jesteśmy zmęczeni unijną biurokracją, jesteśmy zmęczeni tym, że mówimy tak zakładając, że być może tak myślą właśnie wyborcy Grzegorza Brauna, tą nakładaną na nas poprawnością polityczną, że teraz nie wolno komuś powiedzieć, że jest gruby albo chudy, bo to jest, bo tak się nie mówi, teraz to nie wiadomo, czy ktoś jest chłopakiem, czy dziewczyną, jak go nazwać i tak dalej, a my byśmy chcieli, żeby było tak jak kiedyś, że jest baba, że jest chłop i to wszystko jest jakoś tak poukładane i jest normalnie. No ale znowu, no Grzegorz Braun jest tak skrajnym przykładem, no bo mamy, idąc od tyłu, spalenie flagi unijnej, sytuację w Oleśnicy, która myślę, że paradoksalnie, a może wcale nie paradoksalnie, doprowadziła do tego, że Grzegorz Braun parę punktów, czy też może parę promili procent zdobył po prostu tym, co robi, bo okazuje się, że te jego happeningi, chociaż nie wiem, czy happening to tutaj jest dobre słowo, niszczenie mienia, Wybryki po prostu. Ludzi, no przecież to było kilka lat temu, jak wpadł na wykład profesora Grabowskiego, poniszczył sprzęt, kiedy profesor Szumowski był dyrektorem szpitala, wpadł do niego do gabinetu, też tam się z nim zaczął szarpać, wynoszenie choinek, niszczenie wystaw i tak dalej. Okazuje się, że to jest jakiś taki przekaz, który do niektórych ludzi trafia i to, że on do pewnej grupy ludzi trafia, to wiem, zawsze takie grupy są, ale że to jest ponad 6%, no to jestem bardzo zaskoczona, no bo wizja Polski, którą prezentuje Grzegorz Braun, no jest bardzo daleka od takiej wizji wolnego, równego państwa. Do tej pory też zawsze przecież wydawało się, że ze wszystkich badań wynikało, że polskie społeczeństwo jest nadal społeczeństwem bardzo euroentuzjastycznym. No tu się okazuje, że człowiek, który właściwie chciałby opuścić Unię Europejską, czy jak on to mówi, eurokołchoz już w tej chwili, no mimo, że to nie przeszkadza mu, prawda, wynagrodzenia w euro pobierać, tutaj nie ma żadnej sprzeczności dla Grzegorza Brauna, no i który chciałby po prostu ksenofobicznej, zamkniętej, nietolerancyjnej Polski, zdobywa tak wysokie poparcie, że może być teraz języczkiem uwagi przed drugą turą wyborów, czy też na przykład, kiedy w 2027 roku będzie się tworzył nowy rząd. To jest dla mnie największy szok tych wyborów. To ciekawe, jeszcze walczy o polską złotówkę, a pobiera wynagrodzenie w euro. To też jest taki dosyć duży paradoks. No nie wiem, ale może w filozofii Grzegorza Brauna w ten sposób osłabia Unię Europejską. Nie wiem, nie chciałabym nawet próbować osłabia wartość euro może. Tak, nie chcę wnikać w umysł Grzegorza Brauna. Tak trochę do kamyczka, do ogródka medialnego wrzucę kamyczek. A czy przypadkiem media też trochę nie nakręciły mu popularności przez to właśnie, że po Oleśnicy, potem po spaleniu flagi tak ciągle było Grzegorz Braun i w zasadzie był, no, dla wielu mógł się stać bohaterem właśnie. Ja mam wrażenie, że Grzegorza Brauna wcale nie było dużo w mediach. On zresztą miał potem o to do mediów pretensje, że go omijają i nie zapraszają. Pojawił się w debatach. Trochę nie było wyjścia, bo na przykład nadawca publiczny ma obowiązek zorganizowania takiej debaty. Nie wiem, czy to nie jest moment, w którym można otworzyć jakieś pole do dyskusji, czy rzeczywiście wszyscy kandydaci powinni być do takich debat dopuszczani, no ale to już by była bardzo trudna i skomplikowana dyskusja, na jakiej zasadzie taka selekcja by się odbywała.
odbywała, w ogóle nie chcę wchodzić w ten temat, myślę, że to jest absolutnie teraz niewykonalne, ale Grzegorz Braun nie potrzebuje mediów tradycyjnych. On podobnie jak Sławomir Mencen, którego w mediach tradycyjnych wcale nie było dużo i tu z kolei nie dlatego, że media go nie chciały, tylko on po prostu nie przyjmował kolejnych zaproszeń do największych ogólnopolskich stacji i on nie potrzebował tych mediów tradycyjnych, żeby zdobyć trzeci wynik w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Grzegorz Braun sobie świetnie radził za pomocą swoich platform społecznościowych, kanałów nadawczych i tak dalej, więc oczywiście teraz tego nie rozsądzimy, ale czy gdyby Grzegorz Braun się w ogóle ani razu nie pojawił w żadnym medium, czy wtedy miałby niższy wynik, a może miałby wyższy, bo byłby w stanie wykreować się jeszcze bardziej na bohatera tak całkowicie wykluczonego. No jest silny taki sentyment wśród zwłaszcza tego młodszego pokolenia antysystemowy, pokolenia zmęczonego wiecznym duopolem Prawa i Sprawiedliwości, no teraz Koalicji Obywatelskiej, wcześniej Platformy Obywatelskiej i Grzegorz Braun jest jednym z elementów właśnie tego sentymentu antysystemowego, no bo chyba już bardziej antysystemowym niż Grzegorz Braun nie da się być po prostu. To ostatnie pytanie w wątku Grzegorza Brauna. Przedstawił 7 punktów, które no, trochę na zasadzie Sławomira Mencena, jakie musiałyby być spełnione, żeby poparł któregoś z kandydatów. Po już samych wyborach Rafał Trzaskowski od razu i koalicja powiedzieli, że do Grzegorza Brauna w żadnym razie się nie będą uśmiechać. Politycy Prawa i Sprawiedliwości tak delikatnie go ułaskawiali. Czy sądzi pani, że jednak jeden i drugi sztab stwierdzi, że ten kandydat jest, ten już nie kandydat, no, Grzegorz Braun jest zbyt radykalny, czy jednak Prawo i Sprawiedliwość będzie się starało dogadać? Bardzo bym się zdziwiła. Inaczej, jeśli chodzi o sztab Rafała Trzaskowskiego, tu do żadnych rozmów z Grzegorzem Braunem nie dojdzie. Bardzo bym się zdziwiła, gdyby doszło do takich rozmów między sztabem Prawa i Sprawiedliwości a Grzegorzem Braunem jako takim. Myślę, że jeden i drugi sztab będzie starał się docierać do wyborców Grzegorza Brauna z pominięciem samego Grzegorza Brauna. No, przypominam, że Łukasz Szumowski, którego fizycznie atakował Grzegorz Braun, to był minister zdrowia w czasach rządu Prawa i Sprawiedliwości i naprawdę trzeba by zrobić jakiś niesamowity wizerunkowy fikołek, żeby teraz rozmawiać, negocjować jak równy równym z człowiekiem, który groził śmiercią ministrowi swojego rządu. No więc wydaje mi się, że żaden ze sztabów nie będzie prowadził oficjalnych rozmów z Grzegorzem Braunem, natomiast no na pewno jeden i drugi sztab się teraz gorączkowo zastanawia, co zrobić, żeby wyborców Grzegorza Brauna do siebie przekonać. No i teraz uważam, że to wcale nie jest łatwa sprawa ani dla jednego, ani dla drugiego kandydata, no bo to już są wyborcy tak skrajnie antysystemowi, którzy wydaje mi się, że na równi nie znoszą Rafała Trzaskowskiego, jak i Karola Nawrockiego. Jest bardzo ciekawa analiza Instytutu Res Futura, z której wynika, że rzeczywiście jeśli chodzi o ten potencjał przerzucenia swoich głosów po pierwszej turze, no to właśnie wśród wyborców Grzegorza Brauna najwyższy jest ten potencjał do tego, żeby w ogóle ci wyborcy nie wzięli udziału w drugiej turze. Ale to jest wszystko nieprzewidywalne. Nie wiemy, co się stanie przez te najbliższe 2 tygodnie, ile osób też zagłosowało na Grzegorza Brauna w wyrazie jakiegoś buntu, a teraz jednak będą chcieli zrobić to, będą chcieli zagłosować zgodnie ze swoim sercem. No i myślę, że jednak jeśli mamy tych takich zbuntowanych wyborców Grzegorza Brauna, którzy będą chcieli wziąć udział w drugiej turze, to prawdopodobnie raczej jednak zagłosują na Karola Nawrockiego niż Rafała Trzaskowskiego. Ale no bardzo jestem ciekawa i czekam na pierwsze takie, teraz jest jeszcze za wcześnie, ale na takie pierwsze analizy, kto tak naprawdę, co to jest za naprawdę duża część polskiego społeczeństwa, która zdecydowała, że to właśnie Grzegorz Braun byłby najlepszym prezydentem Polski. Pozytywnym zaskoczeniem, bo w przeciwieństwie do Grzegorza Brauna, jest frekwencja, prawda? Najwyższa od 1989 roku w pierwszej turze, ale szczególnie zaskoczyła zapewne frekwencja wśród młodych ludzi między 18 a 29 rokiem życia, która wyniosła 73%, przy czym ponad 50% z nich głosowało łącznie na Mencena i Zandberga.
czy możemy faktycznie mówić, że młodzi wreszcie zaczęli się interesować polityką i równolicznie wezmą udział w drugiej turze, czy jednak ta grupa postanowi zostać w domu, skoro nie ma już ich kandydatów? A jeżeli jednak wezmą udział, to jakimi kryteriami według Pani będą się kierować w dalszym wyborze? No to jest kolejne bardzo trudne pytanie. To w ogóle na naszych oczach ten taki porządek i układ polityczny, który do tej pory znaliśmy i rozumieliśmy, trochę się rozpada, no bo do tej pory zawsze uważano, wszystkie badania na to wskazywały, wszyscy eksperci o tym pisali, że wysoka frekwencja działa na niekorzyść partii populistycznych. To się sprawdziło w 2023 roku, bo to tak naprawdę dzięki wysokiej frekwencji doszło do zmiany władzy w Polsce. Natomiast tutaj mamy bardzo wysoką frekwencję, a jednocześnie przedstawiciele partii populistycznych świetnie sobie w tych wyborach poradzili, więc to się okazuje, że te do tej pory twarde zasady, które określały nam funkcjonowanie sceny politycznej, przestają w tej chwili działać. Tak jak już mówiłam wcześniej, rzeczywiście silny bardzo jest ten sentyment antysystemowy, on się podzielił między właśnie Sławomira Mentzena, Adriana Zandberga, Grzegorza Brauna. To jest bardzo ciekawe, że są te przepływy między na przykład Sławomirem Mentzenem i Adrianem Zandbergiem, którzy przecież mają skrajnie różne poglądy i skrajnie różny program, a jednocześnie jeden i drugi stali się symbolami no właśnie tego, nie wiem, czy użyć zwrotu wywrócenia stolika, bo trochę on już jest zarezerwowany dla Sławomira Mentzena, no ale tego właśnie rozbicia panującego od ponad 30 właściwie lat duopolu w Polsce. Stąd bardzo jestem ciekawa, co się wydarzy w drugiej turze. No i tak, logika, rozsądek by wskazywał, że jednak wyborcy takiego Adriana Zandberga, mając po jednej stronie Rafała Trzaskowskiego, który, jak rozumiem, ich na pewno mierzi i w wielu kwestiach denerwuje i jest przedstawicielem obecnego rządu, który nie dowiózł swoich obietnic ważnych dla młodych ludzi i wszystkie niedociągnięcia, kłótnie, afery związane z obsadą spółek Skarbu Państwa i tak dalej rządu idą na konto Rafała Trzaskowskiego, ale z drugiej strony jest Karol Nawrocki, co do którego wiemy, że linia konserwatywna jest bardzo bliska jego sercu, że nie będzie liberalizacji prawa aborcyjnego, że nie będzie żadnego ruchu w kierunku legalizacji związków partnerskich i że właściwie wszystkie te rzeczy, które owszem nie zostały dowiezione, ale jest jeszcze szansa, żeby do końca tej kadencji mogły zostać zawiezione, zostaną zablokowane na poziomie Pałacu Prezydenckiego. No i tak, logika wskazywałaby, że powinni wskazać na Rafała Trzaskowskiego, ale ja nie wiem, czy my możemy się w tym momencie kierować logiką. Część przedstawicieli partii Razem i przedstawicielek mówi już, że albo w ogóle oddadzą głos nieważny, albo na przykład, a może właśnie zagłosują na Karola Nawrockiego, żeby pokazać czerwone światło rządowi Donalda Tuska. Więc bardzo nie chciałabym obstawiać, ponieważ no, wszystko, o czym teraz mówię, to są moje przeczucia i moja intuicja oparta na tym, że od wielu lat obserwuję polską politykę, ale tak jak powiedziałam przed chwilą, no te wszystkie prawidła przestają na naszych oczach działać, więc prawdopodobnie to też wynika z bardzo ciekawych badań Resfutury. Oczywiście w środowisku Sławomira Mentzena jest większa tendencja do tego, że jeśli ci wyborcy pójdą do wyborów, to pewnie raczej zagłosują na Karola Nawrockiego. W środowisku Adriana Zandberga pewnie raczej zagłosują na Rafała Trzaskowskiego. Nie wiadomo, co zrobią wyborcy Grzegorza Brauna, ale z drugiej strony do tej pory zawsze było tak, że druga tura wyborów prezydenckich cieszyła się większą frekwencją niż pierwsza tura wyborów prezydenckich, co by oznaczało, że do wyborów pójdzie część osób, które do tej pory nie zagłosowały. Może się na przykład okazać, że liczbowo ta frekwencja będzie bardzo podobna, ale na przykład część wyborców tych takich bardzo antysystemowych kandydatów nie pójdzie do drugiej tury, bo nie będą tam mieli na kogo głosować, a w ich miejsce pojawią się ci wyborcy, którzy nie głosowali w pierwszej turze i teraz w sytuacji, kiedy zostało już tylko 2 kandydatów, to wybiorą się 1 czerwca do lokali wyborczych. Trudna jest to układanka i myślę, że do końca, do ostatnich minut ciszy wyborczej przed 21, 1 czerwca naprawdę nie będziemy wiedzieli, co się wydarzy. Ja trochę pomarudzę, bo cieszymy się z mobilizacji wśród młodych, ale czy do końca słusznie, mając na uwadze, że głównym źródłem informacji
dla takich osób są social media i o ile w przypadku Adriana Zandberga młodzi ludzie wydają się bardziej skorzy do pytania, jak coś zrobić, to raczej w przypadku wyborców Sławomira Mencena wydaje się, że oni raczej przyjmują taką postawę odbiorców wyłącznie. O wyborcach Grzegorza Brauna to chyba w ogóle nie wiemy, jakimi kryteriami się kierują, więc tu w ogóle nie możemy powiedzieć o nich. Dobrze, zostawmy tych wyborców Grzegorza Brauna trochę z boku, bo rzeczywiście to jest ta grupa najbardziej dla nas zaskakująca i chyba niewiele możemy pewnego na ten temat powiedzieć, ale ja trochę nie rozumiem, skąd. To jest naturalny proces. Młodzi ludzie nie korzystają z mediów tradycyjnych i przez media tradycyjne to już nawet nie rozumiemy telewizji, radia i gazet drukowanych, ale nawet dużych portali internetowych. Ale tak jest. No to jest proces, który następuje od lat. No i jakie jest na to rozwiązanie? Ja nie wiem. Nie wiem, jakie może być rozwiązanie tego problemu. No nie ma go. To jest proces, który następować będzie i teraz to rolą polityków, którzy chcą być przedstawicielami narodu, jest do tego procesu się dopasować i tak nauczyć się korzystać z tych kanałów komunikacji, które teraz są do dyspozycji, żeby docierać do młodych ludzi swoimi przekazami. Są od tego też firmy i eksperci, którzy się na tym doskonale znają. Niestety, no nie wiem, niestety część kandydatów z tego nie korzysta, bo uważa, że wiedzą lepiej. No to jest po prostu rzeczywistość, w której się w tej chwili znaleźliśmy i możemy na nią psioczyć, ale to trochę tak jakby, no nie wiem, nasi dziadkowie psioczyli, że się pojawiła telewizja, a kiedyś to gazety się czytało i radio słuchało, a ta telewizja to jakiś jest nowy wymysł i w ogóle co ona robi, niszczy głowy młodych ludzi. No taką mamy rzeczywistość, tak wygląda w tej chwili rynek medialny, tak wygląda ruch w internecie i możemy się na to obrazić i zamknąć pod kloszem i powiedzieć, że my wiemy lepiej i w ogóle tak było lepiej i tak powinno zostać, a wtedy ten peron nam odjedzie i tyle z tego będziemy mieć. No tak jak mówię, rolą polityków jest nie dopasować, wykorzystać te narzędzia, z których mogą w tej chwili korzystać, nauczyć się z nich korzystać z nich mądrze i docierać za ich pomocą do młodych wyborców. Innej recepty nie widzę. A edukacja młodych ludzi, żeby weryfikowali, zadawali pytania. Ależ bardzo proszę, edukacja jest szalenie ważna. Mamy chyba teraz ministrę edukacji, która jest przedstawicielką rządu, który rządzi od 1,5 roku. No jakichś diametralnie wspaniałych, spektakularnych propozycji dotyczących edukacji internetowej na razie nie widzę. Jest dużo organizacji pozarządowych, instytucji, firm, które takie przeprowadzają szkolenia. Szkoła, jeśli jest obrotna, jeśli rodzice w szkole są obrotni, jeśli jest fajna dyrekcja, to jest w stanie na takie szkolenia zaprosić, no ale taka edukacja, ona jest potrzebna na wczoraj, a nawet na rok temu powiedziałabym, albo nawet 5 lat temu. Oczywiście jest szalenie potrzebna, no ale kto to może zrobić? No mogą to zrobić politycy, którzy także za edukację odpowiadają. Mamy Ministerstwo Edukacji. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takie programy, naprawdę mądre programy, które będą nasze dzieciaki uczyć się korzystać mądrze z kolejnych, coraz to bardziej rozbudowanych technologicznie, zaawansowanych narzędzi, które właściwie za darmo są dostępne dla nich, korzystać. No, bardzo bym tego chciała, bardzo bym sobie tego życzyła, żeby tak było. Trzeba nauczyć dzieciaki weryfikacji treści, uważności na fake newsy, na dezinformacje, na niebezpieczeństwa, które czyhają w internecie. Ostatnio 2 skrajne przypadki dziewczynek, które wpadły w sidła dorosłych facetów, którzy zmanipulowali je na tyle, że uciekły ze swoich domów. No to moim zdaniem to jest wszystko element tej jednej wielkiej całości, którą powinna być edukacja, ale taka naprawdę porządna edukacja dotycząca korzystania z internetu i elementem jej również pewnie powinno być weryfikowanie treści i umiejętność rozróżnienia charyzmatycznego nadawcy, który przekazuje dezinformację i może mówi fajnie i chce mu się wierzyć, bo właśnie potrafi wspaniale przemawiać i jest doskonały retorycznie, ale żeby taki młody człowiek na przykład wiedział, że to, co ten jego potencjalny autorytet mówi, to są brednie. No, bardzo sobie tego życzę. Trzeba zasypywać Ministerstwo Edukacji petycjami w takim razie. A sądzi Pani, że za 2,5 roku, kiedy będziemy mieć kolejne wybory, to już będą one głównie internetowe?
Kampania, bo wybory będą pewnie, No. nie będą internetowe. No pewnie w fazie, no tak, no kampania. A nie jest już teraz taka? Głównie No, internetowa? chyba jeszcze aż tak nie. Myślę, że jednak dużo osób, patrząc nawet na to, ile osób śledziło debaty różnej maści w różnych źródłach, to wydaje się No dobrze, jednak, że ale to spójrzmy na to, ile osób śledziło debaty w różnych źródłach, ale teraz nie jestem na to pytanie aż tak dokładnie przygotowana, więc nie mam przed sobą liczb. Natomiast tak sobie myślę, że gdybyśmy sumowali wyświetlenia tych debat w internecie, na przykład na YouTubie, właściwie niemal każdy kanał YouTube'owy, który porusza tematy polityczne, transmitował większość z tych debat, które się odbyły, i porównali to z oglądalnością w tradycyjnych naziemnych stacjach telewizyjnych, to ja nie wiem, czy by się nie okazało, że w internecie znacznie więcej osób te debaty oglądały. To, co zrobił Kanał Zero, pomijając sam Kanał Zero i postać Krzysztofa Stanowskiego, ale to właściwie każda rozmowa polityczna, która odbyła się tam w trakcie kampanii wyborczej, miała jakąś rekordowo gigantyczną oglądalność, niezależnie czy to był kandydat z rzeczywiście realną szansą na dobry wynik, czy to był jakiś niszowy kandydat z końca listy, to każda ta rozmowa miała przynajmniej kilkaset tysięcy, jeśli nie ponad 1 milion wyświetleń. I znowu, jeśli byśmy to wszystko zsumowali i porównali z oglądalnością rozmów politycznych w telewizji, nie wiem, czy by się nie okazało, że ta oglądalność jest wyższa. Trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, natomiast trend jest jednoznaczny, to znaczy coraz więcej rzeczy dzieje się w internecie i myślę, że za te 2 lata z hakiem no będzie jeszcze bardziej ta kampania przeniesie się do internetu. Teraz Sławomir Mencen zaprasza Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego na swój kanał YouTube'owy. Rafał Trzaskowski zaprosił Krzysztofa Stanowskiego na swój kanał YouTube'owy. Krzysztof Stanowski zapraszał innych kandydatów na swój kanał YouTube'owy. I nagle się okazało, Rafał Trzaskowski wybierał czasami zamiast tych tradycyjnych mediów jakichś właśnie podcasterów o dużych zasięgach. To samo robił Karol Nawrocki, który chodził do tych podcasterów. No, politycy zdają sobie sprawę, że nagle te zasięgi w sieci zaczynają być dużo większe niż zasięgi w tych tradycyjnych telewizjach, a nawet jeśli nie są większe, to zaangażowanie użytkowników tam jest dużo większe i dużo łatwiej jest z dobrym przekazem, jeśli on jest dobry, dobrze ułożony i sprawnie przekazany, dotrzeć do tych odbiorców, więc myślę, że to jest trend, który jeśli nie będziemy mieć jakiejś wielkiej, globalnej katastrofy elektronicznej, to będzie się utrzymywał i za 2,5 roku będzie jeszcze silniejszy. Co nie jest wykluczone, patrząc na to, co się dzieje w Hiszpanii, kto wie, czy po prostu nagle za rok nam wszystko nie padnie i będziemy musieli przypomnieć sobie, jak się kiedyś żyło bez internetu. trzeba będzie jeździć bez Google'a, tylko na mapach tradycyjnych. No jeszcze Karol Nawrocki tłumaczył na YouTube, na swoim kanale, czy właściwie na swoim profilu, jak to było z kawalerką, ale też chyba mu nie do końca wyszło. Ale wspomniała Pani o Sławomirze Mencenie. Wybrał dosyć chyba niekonwencjonalny sposób rozmowy z Karolem Nawrockim i Rafałem Trzaskowskim. Niekonwencjonalny, ale znowu wpisujący się w całą kampanię Sławomira Mencena, która była prowadzona właśnie w internecie. Oczywiście Sławomir Mencen jeździł i tutaj rzeczywiście trzeba mu to oddać już nie pamiętam ile odwiedził powiatów i miejscowości, ale zdecydowanie bardzo, bardzo, bardzo dużo znosił, mówił ileś par butów, garniturów i hulajnóg i tak dalej. No ale to były spotkania w małych miejscowościach z mieszkańcami tychże miejscowości. Są zarzuty, że na każdym spotkaniu mówił to samo. No, mówił to samo, ale za każdym razem miał innych odbiorców i to były często takie miasteczka, do których dawno żaden ważny polityk nie przyjechał i mieszkańcom tych miasteczek naprawdę nie przeszkadzało, że 2 godziny temu 200 kilometrów dalej Sławomir Mencen powiedział dokładnie to samo i za 2 godziny 300 kilometrów dalej znowu powie dokładnie to samo, ponieważ przyjechał do nich osobiście, stanął z nimi twarzą w twarz i powiedział to do nich. Natomiast poza tymi spotkaniami, no przecież to była kampania prowadzona w internecie. Sławomir Mencen odmawiał przychodzenia do telewizji, czy też chyba był tylko u Krzysztofa Stanowskiego, jeśli chodzi o takie rozmowy, być może się mylę. No więc to, co teraz wymyślił,
to absolutnie wpisuje się w całość kampanii Sławomira Mentzena, który zdaje sobie sprawę teraz z tego, że po pierwsze jest języczkiem uwagi teraz, przez te 2 tygodnie, a prawdopodobnie w 2027 roku, kiedy będziemy mieli kolejne wybory parlamentarne, Konfederacja pod jego przewodnictwem, bo tym naprawdę dobrym wynikiem niewątpliwie zapewnił sobie niekwestionowaną władzę w Konfederacji, będzie również rozdawać karty w tej układance. Więc trochę Sławomir Mentzen korzysta z tego i znowu nie zgadzam się z, myślę, 99% treści, które przedstawia Sławomir Mentzen, ale odkładając to na bok, to w jaki sposób postępuje z punktu widzenia politycznego i wizerunkowego jest jak najbardziej zrozumiałe. No, Sławomir Mentzen przedstawił 8 punktów, petycję z 8 punktami, którą kandydaci mieliby podpisać. Karol Nawrocki już powiedział, że podpisze. Nawrocki powiedział, że podpisze, Rafał Trzaskowski powiedział, że z większością się punktów zgadza, ale punkty, jak to Sławomir Mentzen powiedział, miały nie być takie bardzo skrajne, ale też miały być łatwo weryfikowalne, tylko chyba nie do końca mu to wyszło, bo o ile kwestia wysłania lub niewysłania wojsk na Ukrainę jest dosyć łatwa do zweryfikowania, czy obrony gotówki, to już na przykład ograniczenie dostępu do broni, czy kwestia wolności słowa są dosyć interpretowalne, bo mieliśmy ustawę, którą Andrzej Duda zawetował i według jednych to była po prostu obrona pewnych mniejszości, a według drugich to była właśnie cenzura i blokowanie wolności słowa, a jednak chyba wolność słowa to nie jest mówmy co chcemy. Każdy to wolność słowa rozumie inaczej i mam wrażenie, że środowisko Sławomira Mentzena dokładnie tak rozumie wolność słowa, tak samo jak Grzegorz Braun, czyli wolność słowa polega na tym, że można powiedzieć, co się chce, nawet największą obrzydliwość homofobiczną, wypowiedź rasistowską i nie wolno nic z tym zrobić, bo wtedy to jest atak na wolność na wolność słowa. No, to jest, o ile jest to rzeczywiście nieco prostsze dla Karola Nawrockiego, bo to są postulaty, z którymi on się chyba zgadza, po prostu Karol Nawrocki to są postulaty, które nie będą przeszkadzały środowisku Prawa i Sprawiedliwości. Pytanie, no co dalej, no gdyby elektoraty sumowały się jak zwykłe równania matematyczne, no to wynik Karola Nawrockiego plus 14% Sławomira Mentzena i 6% Grzegorza Brauna dawałoby zwycięstwo Karolowi Nawrockiemu i nie musiałby się oglądać na wyborców centrum. O tyle jest to rzeczywiście dość podchwytliwa sytuacja dla Rafała Trzaskowskiego, który musi teraz w tym samym czasie jednocześnie przekonać wyborców lewicowych, że jest ich kandydatem i że powinni w drugiej turze pójść na wybory i oddać na niego głos, a jednocześnie przekonać część wyborców centroprawicowych, że również jest odpowiedzią na ich potrzeby i to rzeczywiście jest trudna sytuacja, aczkolwiek uważam, że Rafał Trzaskowski powinien pójść rozmawiać ze Sławomirem Mentzenem i że teraz to już nie jest czas na zastanawianie się, dywagowanie, rozważanie, a może zostały 2 tygodnie, trzeba podejmować szybkie decyzje. Rafał Trzaskowski powinien być świetnie przygotowany do tej rozmowy i powinien na taką rozmowę pójść. Czy podpisać? Nie wiem tego, czy powinien podpisywać, bo tutaj jest duża, przynajmniej czy wszystkie z tych punktów powinien podpisywać, bo o ile, no teraz umówmy się, co taki podpis znaczy? Jak wiemy, podpisu notariusza niewiele znaczy, i tu patrzę na Karola Nawrockiego, no to podpis pod takimi 8 punktami Sławomira Mentzena 2 czerwca właściwie traci znaczenie, bo przecież czasy się mogły zmienić i sytuacja mogła się diametralnie zmienić i przecież Sławomirowi Mentzenowi od piątki Mentzena też się wszystko zmieniło, bo jak tłumaczył, tam to była kampania parlamentarna, teraz jest prezydentka i już jego poglądy sprzed kilku lat po prostu nie obowiązują, więc tutaj bym się potem naprawdę, ja wiem, że to nie brzmi dobrze, ale z takiego politycznego punktu widzenia nie przywiązywałabym się jakoś szalenie do tych punktów, natomiast uważam, że takie po prostu podpisanie wszystkich tych punktów mogłoby u Rafała Trzaskowskiego spowodować, że właśnie ci wyborcy lewicowi, centrolewicowi nie będą na to patrzeć przychylnie. No ale od tego jest sztab, od tego są różni ludzie, którzy powinni być ekspertami i powinni być przygotowani na taką sytuację. Nie ma teraz dla Rafała Trzaskowskiego, zresztą tak samo dla Karola Nawrockiego, ważniejszej rzeczy niż 2 tura wyborów prezydenckich. Sztab powinien pracować 24 godziny na dobę, powinien po czymś takim usiąść, zakładam,
eksperckie głowy, które tam się powinny znajdować, powinny szybko opracować plan i powiedzieć, oczywiście idziemy porozmawiać do Sławomira Mentzena i Rafał Trzaskowski powinien pójść już tam z jakimś planem. Tak powinno to moim zdaniem wyglądać. Rafał Trzaskowski chyba nie ma wyjścia, żeby nie pójść, bo inaczej by walkowerem oddał głosy. A czy sądzi pani, że po pierwsze Sławomir Mentzen, który dzisiaj na przykład zadeklarował, że będzie również dopytywał o kawalerkę, czy ta rozmowa będzie, że tak powiem, równa dla obu? Bo pamiętam taką rozmowę Krzysztofa Stanowskiego pierwszą z Andrzejem Dudą, gdzie niby były trudne pytania, ale w taki sposób, żeby raczej Andrzej Duda się wybielił niż żeby to były trudne dla niego pytania. Czy sądzi pani, że Sławomir Mentzen będzie rzeczywiście drążył obu tak samo kandydatów i czy może na przykład Karol Nawrocki znowu z czymś wyskoczy, jak na przykład podczas debaty z jednym mieszkaniem, czy podczas wywiadu z redaktorem Rymanowskim i niezapłaceniem za mieszkanie? Nie wiem. To też trochę zależy od tego, jakie zakulisowe rozmowy trwają ze Sławomirem Mentzenem i jego środowiskiem, bo takie trwają niewątpliwie i co Sławomir Mentzen może mieć w tej chwili gwarantowane i obiecywane, na przykład przez Prawo i Sprawiedliwość dotyczące przyszłej większości parlamentarnej i przyszłego rządu i ewentualnie wcześniejszych wyborów i czy po tych czy uda się zbudować większość, a może uda się zbudować większość bez wcześniejszych wyborów, więc dużo zależy od tego, jakie rozmowy wcześniej będą prowadzone ze Sławomirem Mentzenem i jego otoczeniem i z jakim nastawieniem do tych rozmów podejdzie. No ja przypominam bardzo ostrą wypowiedź Sławomira Mentzena dotyczącą mieszkania Karola Nawrockiego, w którym mówił wprost, że to jest oszustwo i że to jest bardzo słaby kandydat i dziwi się, dlaczego PiS takiego kandydata wybrał. Z drugiej strony Sławomir Mentzen, jak już się przekonaliśmy w takich zdarzeniach 1 na 1, no traci trochę tej swojej mocy. To nie jest jego najlepsza strona, nie czuje się w tym najpewniej w takich dyskusjach 1 na 1. Trudno jest mi bardzo to przewidzieć, bo zależy to również od tego, co też Sławomir Mentzen będzie chciał podczas tych rozmów ugrać. Ale to już niebawem się przekonamy. A czy sądzi pani, że jeszcze wyciąganie, właśnie a propos Karola Nawrockiego, gdyby nawet coś chlapnął, czy wyciąganie mu czegokolwiek jeszcze coś mu może zaszkodzić? No bo tak, jest kolegą przestępców, artykuł z Rzeczpospolitej, kolejny jego kontakty ujawnił, no może nie kolejne, ale kolejne zachowanie wobec kolegów dawnych. Korzystał hojnie wynajmując apartament w muzeum bez płacenia, podróżował za nasze pieniądze, uratował od bezdomności człowieka, któremu nie groziła bezdomność, bo nikt by go z domu nie wyrzucił. Czy cokolwiek może mu jeszcze właśnie zaszkodzić? Bo mam wrażenie, że nawet gdyby przejechał na pasach słynną zakonnicę i jakby powiedział, że akurat była na czarnym, to by wyborcy powiedzieli, no tak, na czarnym zakonnicy nie widać, no to miał prawo. No, teraz to poparcie, które Karol Nawrocki zdobył w pierwszej turze, to jest poparcie oscylujące w okolicach poparcia Prawa i Sprawiedliwości, no co oznacza, ale to chyba wszyscy wiedzieliśmy, że dla Prawa i Sprawiedliwości no, kandydat wskazany przez Jarosława Kaczyńskiego jest świętością i cokolwiek miałby na sumieniu, to i tak trzeba na niego zagłosować, bo po drugiej stronie jest ten straszliwy i przerażający Donald Tusk. Natomiast teraz mamy drugą turę, podczas której tury żelazny elektorat Prawa i Sprawiedliwości nie wystarczy. Teraz trzeba patrzeć szerzej. No i teraz pytanie, czy sprawa kawalerki, która została poniekąd przegrzana przed pierwszą turą, jeszcze działa? Czy pojawi się coś nowego? Czy to będzie coś spektakularnego? No bo teraz widzę, że pojawił się taki trend na portalu X, użytkownicy wyszukują, jakie tatuaże ma Sławomir Mentzen. No jeśli kwestia tatuaży, które ma Sławomir Mentzen, miałaby go zatopić, no to też jakby z własnego tutaj doświadczenia chciałabym powiedzieć, że to nie jest coś, co już teraz tak strasznie szokuje, że tatuaż na piersi prezydenta, który można zasłonić koszulą, czy też na plecach jest czymś, co powinno go dyskwalifikować. Zdecydowanie nie.
Ale gdyby miał na przykład wytatuowaną tak jak jego kolega swastykę, albo jakieś hasła Sądzę, żeby miał faszystowskie? nie wydaje mi się, żeby miał wytatuowaną. Podejrzewam jakieś patriotyczne bonmoty i obrazek patriotyczny. Nie wydaje mi się. Karol Nawrocki ma określony plan co do swojej osoby, w kierunku którego dąży. To już profesor Antoni Dudek mówił, że IPN pod przywództwem Karola Nawrockiego zamienił się w Instytut Promocji Nawrockiego i myślę, że instynkt samozachowawczy i też ten plan, który miał jednak Karol Nawrocki w głowie, żeby zbudować się na jakąś ważną i znaczącą postać na polskiej scenie politycznej, no nie pozwoliłaby mu na to, żeby wytatuować coś, co ujawnione dyskwalifikowałoby go. Nie wiem tego. Jakieś tatuaże ma na pewno. Według mnie to wystarczy spojrzeć na mnie. Według mnie nie jest to kwestia dyskwalifikująca. Jeśli to jest ten pomysł na drugą turę, no to jest to pomysł absolutnie nietrafiony. No więc tak, oczywiście, że jest potencjał na to, że może się pojawić jakaś sprawa, która dla tych wyborców, nie wyborców Prawa i Sprawiedliwości, tylko tych innych, o których walczy Karol Nawrocki, mogłaby być dyskwalifikująca. Czy taka sprawa jest i się pojawi? Nie wiem tego, pewnie się przekonamy na dniach. Na razie nic na to nie wskazuje, aczkolwiek Antoni Dudek mówi, że zna tyle opowieści o Karolu Nawrockim, że każda jedna mogłaby go zatopić, no ale to nie chodzi o opowieści ani o plotki, nie chodzi też chyba jednak o obyczajówkę, no bo posługiwanie się obyczajówką jest już naprawdę aktem desperacji, zwłaszcza, że PiS grozi, że też ma jakieś obyczajowe haki. Nie wiem, jakie haki obyczajowe może mieć PiS na Rafała Trzaskowskiego, skoro 5 lat temu, mając do dyspozycji wszystkie instrumenty państwa, media, służby, nie znalazł wtedy PiS na Rafała Trzaskowskiego nic tak spektakularnego, to co mógłby znaleźć teraz po 5 latach, no ale może jakieś błahe sprawy rozdmuchane przez media sprzyjające Prawu i Sprawiedliwością, z Prawu i Sprawiedliwości mogłyby się odnaleźć, więc tak, uważam, że o ile dla Prawa i Sprawiedliwości nie ma właściwie afery, która zatapia ich kandydata dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości, to dla szerszego elektoratu taka sprawa mogłaby się znaleźć. Nie sądzę, żeby to już była kwestia mieszkania, bo zbyt długo była, mówiąc kolokwialnie, grzana przed pierwszą turą wyborów. Czy się pojawi coś nowego? No przekonamy się. A jeszcze chciałbym wrócić do kwestii sprzed pierwszej tury i słynnych kampanii, konferencji prasowych Karola Nawrockiego wśród tłumu wyznawców. Jak pani podchodzi do takiej sytuacji? Bo no, dziennikarze, próbując zadać pytania, czy dziennikarze TVP, czy dziennikarze TVN-u byli wybuczani, zakrzykiwani. Czy pani zdaniem powinno się, nie wiem, nie zadawać pytań po prostu w takiej sytuacji, czy na przykład znaleźć jakiś inny sposób, takie pytania, nie wiem, dwuznaczne, które może by nie wywoływały takiej reakcji tłumu, albo wywoływałyby ją dopiero po czasie, kiedy kandydat by zaczął na przykład odpowiadać. No to jest rzeczywiście jakaś nowa konstrukcja, którą wymyślił Karol Nawrocki i jego sztab, żeby coś co nazywa się konferencją prasową, z definicji jest miejscem, momentem, w którym dziennikarze mogą politykowi zadać pytania i oczekiwać odpowiedzi na te pytania. Natomiast rzeczywiście tutaj to się zamieniło w jakieś takie wiece, mini wiece, gdzie za kandydatem stoi tłum albo tłumek ludzi. Jak się pojawiają pytania niewygodne, czy zadawane przez media, które Karol Nawrocki uważa za nieprzyjazne, to ten tłum zaczyna buczeć i skandować. No to jest rzeczywiście specyficzne podejście do tematu konferencji prasowej. Czy dziennikarze powinni zadawać pytania? Oczywiście, że powinni zadawać pytania. Wydaje mi się, że kandydat sam sobie wystawia świadectwo w taki sposób traktując, no bo to przecież nie o dziennikarzy chodzi, oni nie zadają tych pytań po to, żeby zapisać je sobie w pamiętniczku i schować pod poduszkę, tylko zadają te pytania w imieniu całego społeczeństwa, więc no to jest pokaz pewnej arogancji. Ja tutaj nie mam żadnego złotego środka. Uważam, że dziennikarze powinni pytania cały czas zadawać i próbować dotrzeć do kandydata, zwłaszcza, że jest całkiem spora szansa, że to jest osoba, która niedługo będzie prezydentem Polski, więc tym bardziej powinien nauczyć się Karol Nawrocki odpowiadać na pytania, także te niewygodne. Jak będą konferencje prasowe organizowane w Pałacu Prezydenckim, czy będzie jeździł na jakieś spotkania, no nie będzie za nim stał wtedy, zakładając, że wygra wybory prezydenckie, no nie będzie stał wtedy za nim tłumek ludzi, którzy będą ratować go w sytuacjach, w których pojawi się pytanie, na które Karol Nawrocki wolałby nie odpowiedzieć. W piątek odbędzie się debata i tam już będzie dyskusja 1 na 1 między Karolem Nawrockim i Rafałem Trzaskowskim. Będzie ona moderowana przez redaktora Prusinowskiego, mam nadzieję, że lepiej niż debata w Super Expressie.
Ale sądzi Pani, że ta debata będzie bardziej kluczowa, czy bardziej kluczowe będą rozmowy ze Sławomirem Mencenem? No to znowu bardzo trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, bo zależy jak będzie wyglądała debata, jak będą wyglądały rozmowy ze Sławomirem Mencenem. Myślę, że debata będzie bardziej kluczowa, no bo to będzie ten moment, kiedy spotkają się kandydaci i to będzie to, co nas wszystkich najbardziej ciekawi, czyli wymiana zdań między kandydatami. No i teraz rolą sztabów jest przygotowanie kandydatów do tej debaty. Rafał Trzaskowski niestety dla Rafała Trzaskowskiego nie najlepiej wypadał na debatach ostatnio. Miał zwyżkę pewną na debacie Super Expressu, natomiast jeśli chodzi o te pozostałe debaty, to sprawiał wrażenie osoby zmęczonej. Nie do końca był przygotowany na pytania, na które powinien być jednak przygotowany, bo wydawały się dość oczywiste, więc myślę, że tutaj sztab ma sporo do zrobienia i na pewno będę tę debatę oglądała z dużym zainteresowaniem. Wydaje mi się, że ona będzie bardzo istotna. No i teraz pytanie, czy coś tam się pojawi, czy sztaby szykują jakieś duże zaskoczenia dla swoich kontrkandydatów? Powinny, to przekonamy się w piątek. A już ze strony polityków Koalicji Obywatelskiej słyszymy, że druga tura to będzie wybór między wschodem i zachodem, uczciwością i kłamstwem. Czy sądzi Pani, że taki przekaz przekona wyborców Mencena, Zandberga czy Nie. Krzysztofa Stanowskiego? Nie, bo to jest bardzo agresywny przekaz, który sugeruje, że ci wyborcy, którzy już zagłosowali w pierwszej turze, na przykład właśnie na Mencena, Stanowskiego czy Zandberga, to są wyborcy, którzy dążą do zniszczenia Polski, do tego, żeby Polska znalazła się pod wpływami rosyjskimi. No żaden wyborca tak o sobie świadomie nie myśli, więc sugerowanie teraz, że to jest właśnie wybór między wschodem a zachodem, jeśli to ma być taktyka negocjacyjna z wyborcami, no na przykład Sławomira Mencena czy Grzegorza Brauna, nie wydaje mi się, żeby ona była trafiona i skuteczna. Bo to jest, no nie można na wyborców krzyczeć, nie można rozmawiać z nimi z pozycji ja jestem mądrzejsza, wiem lepiej, a wy powinniście się dostosować, bo wasze wybory są złe i głupie i wy wybieracie Rosję, a ja wam teraz pokażę piękną asfaltową drogę na zachód. No to działa przeciwskutecznie, więc trochę się dziwię patrząc na przedstawicieli takiej narracji, czy to wśród polityków, czy to wśród komentatorów, którzy starają się występować z pozycji wszechwiedzącego autorytetu, który teraz tych biednych, głupich wyborców poprowadzi właściwą drogą. No nie, to zdecydowanie jest przeciwskuteczne. To teraz mam pytanie science fiction, ale pisałam na czacie, bo ja muszę syna odebrać z piłki. Dobra, to w takim razie ostatnie pytanie, dobra? Dwa ostatnie krótkie pytania. Czy sądzi Pani, że 1 czerwca doczekamy się przeliczania wyników drugiej tury? Czy będzie aż tak na styk? Nie wiem, nie odpowiem na to pytanie, bo teraz sytuacja jest tak nieprzewidywalna, że moim zdaniem bardziej prawdopodobne jest, że będzie bardzo na styk, ale jakby się nagle okazało, że wcale nie. Zobaczmy, co się stało w Rumunii. Ale ja to mówię, że to może się wydarzyć w obie strony, bo z kolei w Stanach Zjednoczonych też miał być na styk, a okazało się, że Donald Trump wygrał z przewagą bardzo dużą i o żadnym przeliczaniu głosów nie było mowy, bo po prostu ta przewaga była druzgocząca. W Rumunii odwrotnie, miał wygrać prorosyjski kandydat na styk, wygrał jednak prozachodni, proeuropejski z dużą przewagą, więc żaden rezultat ostateczny mnie nie zaskoczy. Wydaje mi się bardziej prawdopodobne, że będzie to rzeczywiście na styk i znowu będziemy mieć 300-400 tysięcy głosów różnicy, ale może się okazać, że wcale tak nie będzie i nagle będziemy mieć 1 milion albo 1,5 miliona głosów różnicy i wszyscy będą wtedy bardzo zdziwieni, jak to się mogło stać. To ostatnie pytanie. Jakie będzie średnie ciśnienie w narodzie 1 czerwca przed 21? No średnie, no bo my ciągle zapominamy, że żyjemy sobie... Niewysokie? Zapominamy ciągle, że jednak jest cała duża grupa społeczna, teraz to było prawie 40%, której naprawdę to wszystko nie interesuje.
mam takich znajomych, którzy w ogóle nawet chyba nie do końca zauważyli, że były wybory po drodze. I gdybym nie powiedziała, to nie wiem, czy by się zorientowali. Mieliśmy rekordowo wysoką w tej chwili frekwencję, ale nadal ponad 30% społeczeństwa nie poszło na te wybory. Więc jeśli pyta mnie Pan o średnie ciśnienie, to ja myślę, że ono nie będzie bardzo odbijane. Może będzie lekko podwyższone, bo będziemy mieć cały czas taką sporą grupę, której w ogóle to nie obejdzie, która w ogóle nawet nie zauważy tego, że odbyły się wybory. Natomiast rzeczywiście w tej grupie głosującej, powiedzmy, że to będzie około 60-65%, będzie ciśnienie bardzo wysokie, ono będzie bardzo wysokie po obu stronach, bo zarówno strona ta bardzo zaangażowana po stronie kandydata Koalicji Obywatelskiej uważa, że to jest być albo nie być dla Polski, ale dokładnie to samo myślą wyborcy Prawa i Sprawiedliwości i Karola Nawrockiego, że to jest być albo nie być dla Polski, więc w tej grupie głosującej to ciśnienie będzie niebezpiecznie wysokie. No to miejmy nadzieję, że zakończy się pozytywnie dla wszystkich i scenariusz rumuński u nas również się sprawdzi. Pozytywnie dla wszystkich na pewno się nie zakończy, ponieważ jesteśmy podzieleni prawie równo na pół i zawsze będzie ta połowa, dla której ten wynik wyborów będzie oznaczał koniec Polski, jaką znamy. Bardzo serdecznie na koniec polecam książkę profesora Macieja Kisielowskiego „Umówmy się na Polskę”, w której wychodzi z taką ciekawą dosyć propozycją, jak pogodzić skrajnie spolaryzowane społeczeństwo, więc to, co jedną grupę ucieszy i odetchnie z ulgą i pomyśli, że jesteśmy uratowani, a to druga grupa pomyśli, o nie, to już jest koniec, wyjeżdżam, uciekam, nie wiem, co mam ze sobą zrobić i to niezależnie od tego, który kandydat wygra, będzie połowa społeczeństwa tego głosującego, która dokładnie tak pomyśli. No, to lepiej być jednak w tej wygranej połowie. Bardzo Oczywiście. dziękuję. Bardzo dziękuję pani redaktor za rozmowę i do zobaczenia. Może jeszcze przed drugą turą się uda. Zobaczymy. Dziękuję Do zobaczenia, bardzo. dziękuję bardzo. Igor Tuleja, zachęcam do oglądania, subskrybowania i wspierania Radia Rebeliant. Niezależne media to podstawa.